życie Barbary Teresa Lipowska z serialu M jak miłość po śmierci ukochanego Lucjana świętej pamięci. Witold Pyrkosz 90L. Już nigdy nie będzie takie, jak było wcześniej. Niestety Mostowiakowa w 1398 odcinku M jak miłość pożegna również Marka Kacper-Kuszewski. Wyjazd jednego syna dobije ją w trudnych chwilach. Nie będzie w stanie powstrzymać łez. W 1398 odcinku M jak miłość wyżali się Marysi Małgorzata Pieńkowska. Co jej powie? Śmierć Lucjana w serialu M jak miłość wstrząsnęła Barbarą. Miłość jej życia odeszła na zawsze, a ona zachorowała na depresję. Z której udało się jej wyjść dzięki pomocy bliskich i lekarza. Niestety w 1398 odcinku M jak miłość, rok po odejściu Mostowiaka, pożegna także syna. Marek sprzeda swoją firmę, która zaczęła podupadać z powodu okrutnej konkurencji. Zbiega się to w czasie z wyjazdem Ewy Dominika Kluźniak z Polski. Więc Mostowiak wyjedzie razem z nią i synami z kraju. W 1398 odcinku M jak miłość przyjedzie do Grabiny, żeby pożegnać się z matką i siostrą. Mamuś, przecież to są tylko 2 miesiące, powie zmartwiony widząc reakcję Basi. Zapewni ją, że jeżeli poczuje taką potrzebę, to może zawsze zadzwonić, a oni załatwią jej przelot do Dublina. Niestety seniorka nie może korzystać z takiego środku transportu z powodu złego stanu zdrowia. Marek wejdzie do taksówki i odjedzie, a Barbara w 1398 odcinku M jak miłość zacznie ronić łzy. Marysia rzuci się mamie na pomoc. Mamo, co ty, płaczesz? Ale Marek niedługo wróci. Rok temu żegnaliśmy tatę i od tej pory ciągle muszę kogoś żegnać. Mostowiakowa wybuchnie płaczem. Mamusiu, nie mów tak. Chodź, przejdziemy się na spacer. A złym nastrojom nie należy się poddawać. Mają to do siebie, że mijają. Czy pogodzi się ze stratą jednego syna? Marek jeszcze pojawi się w serialu M jak miłość, ale nie na długo. Odejście Kacpra Kuszewskiego z serialu sprawiło, że scenarzyści musieli wymyślić zakończenie lub zawieszenie jego wątku. To oznacza, że jego mama w M jak miłość będzie musiała pogodzić się ze stratą. Będziecie tęsknić za Markiem? Paweł Rafał Mroczek nie wziął ostatecznie rozwodu z Katią Joanna Jarmołowicz, która została porwana przez gruzińską mafię.
nie chcąc obarczać swoimi problemami rodziny. Nie powiedział o tym swojej matce, Marysi Małgorzata Pieńkowska. W 1398 odcinku serialu Jak miłość matka Pawła dowie się jednak o wszystkim. Gdy podsłucha rozmowę, podczas której jej syn zwierza się ze swoich problemów bratu. Zaufanie matki do syna zostanie mocno nadszarpnięte. Szczerość zawsze była podstawą relacji rodzinnych. Pomiędzy Marysią a Pawłem dojdzie do ostrej wymiany zdań. Matka w mocnych słowach wygarnie synowi, że nie życzy sobie, aby ją okłamywał. Gdy Paweł powie, że to jego życie i jego sprawy, Marysia wybuchnie. A, to pamiętaj o tym, jak będziesz mówił do mnie: mamo, proszę, pomóż mi, dobra? Nie będę strzępiła języka. Po raz kolejny pakujesz się w kłopoty i nie wyciągasz wniosków. Czy Maria wybaczy synowi? Czy Paweł będzie mógł na nią liczyć w trudnych chwilach? Rogowska jest dobrą matką, ale tym razem ich relacja została wystawiona na ciężką próbę. Aby poznać dalsze losy bohaterów, śledźcie koniecznie. Kolejne odcinki serialu Jak miłość na antenie TVP2. W Jak miłość Andrzej i Marta świetnie dogadują się po rozwodzie. Budzyńscy rozstali się w przyjacielskiej atmosferze i wciąż utrzymują kontakt. Prawnik próbuje nawet porozmawiać z Łukaszem, ale Pasierb nie odbiera jego telefonów. To niepokoi Andrzeja, który doskonale wie, że chłopak ma skłonności do pakowania się w kłopoty. Nagła przeprowadzka Marty do Berlina też wyda mu się dziwna. Jak to, Aniu, jesteście w Berlinie? Zdziwi się Andrzej podczas internetowej rozmowy z córką Marty. No tak, jesteśmy. Tato, poczekaj. Mama chce z tobą porozmawiać. Cześć Andrzej, przywita się Budzyńska. No właśnie słyszę, że jesteście w Berlinie. Na długo, dopyta Budzyński. Zobaczymy. To zależy od interesów Jerzego. Może skoro jesteście tak blisko, to wpadniecie do Warszawy? A Łukasz też z wami jest? Andrzej będzie chciał wiedzieć, co dzieje się z synem jego byłej żony. No nie. Wiesz, jak to jest w jego wieku, ma swoje sprawy. Właśnie zauważyłem. Nie mogę się z nim skontaktować. Jakoś nie odbiera ode mnie telefonów. Chciałem po prostu pogadać i dowiedzieć się, co u niego słychać, wyjaśni zaniepokojony prawnik.
ale Marta tylko wyjaśni, że wszystko jest w porządku i szybko się rozłączy. To tylko utwierdzi Andrzeja w przekonaniu, że dzieje się coś złego. Budzyński niestety ma rację.